Halo, halo, dzień dobry wszystkim. Witajcie w kolejnym odcinku podcastu Przebudzeni. Dziś chcemy dotknąć tematu, który potrafi zaskoczyć nawet tych, którzy są długo z Bogiem. Chcemy porozmawiać o tym, co zrobić, gdy wracają stare rany. Gdy Bóg dotyka miejsca, o którym byliśmy przekonani, że już dawno zostało uzdrowione. I jak w tym wszystkim odnaleźć Boga? Powiem Ci coś naprawdę szczerze. Kiedy wracają te stare rzeczy, te takie najtrudniejsze, to człowiek nie ma ochoty słyszeć o przebaczeniu. Nie myśli, Panie działaj. Myśli raczej, proszę, nie otwieraj tego na nowo, bo to mnie boli, bo to budzi we mnie gniew, bo to rozwala od środka. I ja po ludzku nie rozumiem. Czy Bóg naprawdę oczekuje, że kiedy On daje słowo, to my mamy je przyjąć tak od razu? Przecież czasem człowiek naprawdę nie ma siły. Wiem dokładnie, o czym mówisz, bo miałam moment, kiedy wróciło coś, co uważałam za dawno zamknięty rozdział. I to nie chodziło o ludzi, tylko o to, co obudziło się we mnie. Nagle podniosło się stare zranienie, stare emocje, reakcje, o których byłam pewna, że już nigdy nie wrócą. W sekundę zobaczyłam wszystko, czego nie chciałam widzieć. Mur, zamknięcie, złość, obrażanie się. To dobrze znane poczucie, bezpieczniej będzie, jeśli znów się zamknę. Po ludzku miałam rację. Po ludzku to było zrozumiałe. Po ludzku czułam, że mam prawo tak reagować. Rozmawiałam wtedy z kimś, kto jest dla mnie ważnym duchowym autorytetem. I usłyszałam pytania, które mnie zatrzymały. Czy w tym była Boża obecność? Czy naprawdę przebaczyłaś? Czy to, co teraz czujesz, daje ci pokój? A może bronisz tej rany bardziej niż swojego serca? I to mnie uderzyło, bo nagle zobaczyłam, że ja nigdy naprawdę nie przebaczyłam. Ja tylko przykryłam tą ranę, jakbym przykleiła na nią plaster, który miał udawać uzdrowienie. Wróciłam do domu i automatycznie weszłam w stary tryb. Nic mnie nie rusza, jest okej, ale następnego dnia nie umiałam się modlić. Ani jednego słowa, jakby moje wnętrze było zalane betonem. I wtedy zrozumiałam, Bóg dotknął miejsca, które wcale nie było uzdrowione. Miejsca, które chciał uleczyć naprawdę. Wstałam, zaczęłam walczyć w modlitwie. Odwoływałam słowa, które zamknęły moje serce. Wypowiadałam przebaczenie, nawet jeśli moje emocje mówiły coś zupełnie innego. I nagle przyszła Jego obecność. Tak realna, że czułam fizycznie, jak ogień wypala to, co trzymało mnie latami. Ciężar spadł, gniew odszedł, zamknięcie pękło. To był mój moment ruin. I moment, w którym Bóg przyszedł z uzdrowieniem. Kilka dni później rozmawiałam znowu z tą samą osobą. I wtedy ta osoba uświadomiła mi coś, czego wcześniej nie chciałam przyznać. Że ja tak naprawdę powiedziałam Bogu nie. Że kiedy przyszedł z trudnym słowem, które miało mnie uleczyć, ja zamknęłam swoje serce. I właśnie tu mam pytanie, bo Ty mówisz o tym, że Bóg dotknął rany i ją uleczył. Ale zanim to się stało, Ty tego nie chciałaś. Nie chciałaś przebaczyć, nie chciałaś, żeby ktoś dotykał tej rany. I to jest normalne, ale czy to, że na początku mówimy nie, naprawdę jest buntem wobec Boga? Tak, i mnie samą to zaskoczyło. Bo bunt kojarzy nam się z agresją, z odrzuceniem wiary, z krzykiem. A Bóg pokazał mi, że bunt może być bardzo cichy, prawie niewidoczny. Taki, który siedzi głęboko w sercu i mówi: Panie, nie teraz. Panie, nie dotykaj tego. Panie, to jest za trudne. To bunt z bólu. Ale wciąż to jest odmowa Bożemu Słowu. A Boże Słowo, zwłaszcza to trudne, zawsze jest zaproszeniem do uzdrowienia. Kiedy mówię nie, stawiam mur, który zatrzymuje Jego dotyk. Czyli Bóg nie złości się na nasze reakcje, ale to, czy On może działać, zależy od tego, czy w ogóle otworzymy serce? Dokładnie tak. I Biblia pokazuje to bardzo wyraźnie na 2 historiach. Popatrz, Hiob był w absolutnych ruinach swojego życia. Emocjonalnych, duchowych, życiowych. Stracił wszystko. Mógł zamknąć serce, mógł się zabarykadować, mógł powiedzieć: Panie, to za dużo. Ale zamiast tego powiedział: choćby mnie zabił, będę mu ufać. On nie był silny, on był złamany i właśnie dlatego Bóg mógł wejść. A Saul też miał strach, presję i chaos. Ale kiedy Bóg dawał mu jasne słowa, jego serce odpowiadało: nie teraz, nie tak, zrobię to po swojemu. Dlaczego? Bo bardziej bał się ludzi i tego, jak wypadnie w ich oczach.
niż tego, że nie posłucha Boga. Chciał być uznany, zaakceptowany, doceniony. To był cichy bunt z lęku, niegłośny sprzeciw, ale ukryty w środku Boże, ja wiem lepiej. I właśnie ten bunt stał się murem, który odciął go od uzdrowienia. Czyli tak naprawdę Hiob pękł i Bóg mógł działać, a Saul zamknął serce i Bóg nie mógł nic zrobić? Dokładnie tak. Hiob otworzył się w swoim bólu i Bóg wszedł. Saul zamknął się w swoim lęku i Bóg nie miał gdzie wejść. Nie dlatego, że nie chciał, ale dlatego, że serce Saula było zajęte obroną, kontrolą i tym, jak wygląda przed ludźmi. A Bóg uzdrawia tylko tam, gdzie człowiek pozwoli mu dotknąć. Wiesz co, to daje do myślenia, bo wychodzi na to, że Bóg naprawdę nie szuka naszej perfekcji, tylko otwartego serca, choćby pękniętego, byle otwartego. I teraz chcę powiedzieć coś bardzo ważnego do każdego, kto tego słucha. Może Bóg dotknął miejsca, o którym myślałeś, że już nie istnieje. Może wróciła rana, którą uważałeś za wyleczoną. Może przyszło słowo przebaczenia, a ty w środku powiedziałeś: nie umiem. To nie czyni cię złym człowiekiem, ale pamiętaj, kiedy Bóg mówi przebacz, On nie nakłada ciężaru, On daje wyjście. Wybór jest prosty: zamknąć się jak Saul, albo pęknąć i wpuścić Boga jak Hiob. I chcę ci powiedzieć jedno: Bóg nie boi się twoich ruin. Nie boi się twojego chaosu, nie boi się twojego nie potrafię. Prosi cię tylko o jedno: otwórz drzwi, choćby na milimetr, a ja zrobię resztę. Bo tam, gdzie ty widzisz ruiny, on widzi początek uzdrowienia.